Ja po 10 latach, jak skończyłam kontrakt w Iraku, to chciałam wrócić już do domu, bo doszłam do wniosku, że 10 lat tułaczki to już wystarczy. No ale niestety nie było dla mnie miejsca w domu, bo mój syn się żenił, a myśmy miały bardzo mały domek, tylko 3 pokoje w Walenicy. No i byśmy się nie pomieścili. Więc ja z takiego naszego spotkania w Budapeszcie na Boże Narodzenie, jak się dowiedziałam, że ciasno jest w Walenicy, to pojechałam do Bagdadu. Zlikwidowałam już całe to moje, że tak powiem, tam bagaże i tak dalej. I miałam takiego znajomego, którego poznałam w Bagdadzie. On miał swoje przedsiębiorstwo w Abu Dhabi, a ja byłam w Abu Dhabi w 77 i mi się tam podobało. No i zadzwoniłam do niego i zapytałam, czy ewentualnie mógłby mi jakąś pracę załatwić w Abu Dhabi, w ogóle w Emiratach. I on powiedział, że właśnie jego znajomi otwierają bardzo duży taki showroom w hotelu Meridian i że potrzebują kogoś, żeby im doprowadził. A ponieważ ja bardzo dobrze mówię po angielsku i już wtedy mówiłam po arabsku, dlatego że już byłam i w Jordanii, i w Syrii, i w Bejrucie, no i te 3 lata w Iraku, tam się już sporo tego arabskiego nauczyłam. Ale to właściwie nawet nie było konieczne, dlatego że w Emiratach generalnie mówią po angielsku, dlatego że to jest drugim językiem urzędowym jest angielski. No ale w ogóle jest bardzo dobrze, jak potrafisz chociaż trochę słów w języku danego państwa. Także jak ja tam przyjechałam i salem alejkum, kifalak, szuismu, no to byli troszkę zdziwieni, ale też zadowoleni. No i przez 3 lata pracowałam właśnie w Meridianie. Byłam tam taką kierowniczką takich 2 dużych salonów. Jeden był taki salon mody, a drugi był taki typowo hotelowy, gdzie były gazety, były papierosy, no tak jak to są normalnie w hotelach. No i tam była taka śmieszna historia, bo się zakochał we mnie taki emir. On był Iraczykiem, ale już długo mieszkał w Emiratach. No i zakochał się we mnie. I tak było śmiesznie, bo ja któregoś dnia rano przyszłam do pracy, a on spał pod sklepem. I ja zapytałam tego konsjerża, ja mówię, dlaczego pan go nie obudził? A on powiedział, proszę pani, to jest taka wielka życha, że ja się bo on był tam jakimś takim bardzo wysokim urzędnikiem u szejka Sajda. No i to było takie bardzo fajne. I też było bardzo fajne i śmieszne było, dlatego że w tamtym czasie to całe 5. piętro było zawsze zarezerwowane dla gości z Kuwejtu i z Arabii Saudyjskiej i przylatywały czarterem hostesy i rano przychodziły do mnie do sklepu kupować prezenty dla swoich boyfriendów w Anglii albo we Francji. A któregoś dnia to była straszna heca, bo jeden właśnie z takich
Saudyjskiej wyjechał i nie zapłacił rachunku. No i hotel wysłał rachunek do niego, do Arabii Saudyjskiej. I ten rachunek trafił do sekretariatu. I oczywiście został zapłacony, ale on już nigdy nie przyszedł. I ja miałam psa, kupiłam sobie takiego czarnego pudelka, nawet mam fotografię Paty. I jak tylko otwierałam drzwi z tego salonu, to Pata zaraz biegła do basenu się kąpać. I wtedy ten pan z basenu dzwonił: Pani Terezo, Pana znowu jest w basenie. I było też fajnie, bo było 10-lecie hotelu Meridian i było ogromne przyjęcie. Było chyba z 1500 osób, bo to było w ogrodach. Były piękne iluminacje. I też była taka fajna restauracja Wakadawa. I ja się tam nauczyłam tańczyć takie hula hula. No fajne, w takich spódniczkach ze słomy. I była też rosyjska restauracja, też bardzo fajna. I była oczywiście francuska restauracja, Ambasador się nazywała. I była taka pani, która zawsze twierdziła, że ona jest taka, z takich najwyższych klas i piła czerwone wino z lodem. Kostki lodu sobie wrzucała do kieliszka z czerwonym winem. I ja była taka trochę zdziwiona, bo mi się wydawało, że czerwone wino to się pije w temperaturze pokoju. No ale ona lubiała z lodem. No i wiecie, i co jest jeszcze teraz tak jest ciekawe, że teraz bardzo modne Emiraty są, szczególnie Dubaj jest bardzo modny. I turyści, którzy przyjeżdżają do Dubaju, to im się wydaje, że Dubaj to był zawsze taki, jak jest teraz, że były tylko wieżowce i były 6- czy 8-pasmowe jezdnie i były tylko muzea i wielka opera. Jest w Abu Dhabi jest cała wyspa, gdzie jest Guggenheim i Louvre. I tego wszystkiego nie było. Były tylko lepianki. I nie było klimatyzacji, tylko były takie wieże, które miały otwory. Przez te otwory powietrze obiegało i to chłodziło. Dopiero później, bo w ogóle Emiraty istnieją tak na dobrą sprawę dopiero jak odkryto ropę, bo przedtem to tam nic nie było. Jak ja przyjechałam pierwszy raz w 77, to wielbłądy biegały po jezdniach. Nie było chodników. Były takie tylko parterowe lepianki. Najwyższy budynek był w Dubaju. Miał 28 pięter. To był Dubai Trade Center. I po kriku, po tej zatoczce, to pływały tylko takie małe łódeczki. Na taką małą, tak jakby motoróweczki. One się nazywają Abra. Jest bardzo piękne muzeum w tej starej dzielnicy. Jest bardzo piękne muzeum i tam jest pokazana cała historia Emiratów. W ogóle jak to powstało. Jak to w ogóle zaczęło się wszystko od handlu, bo przypływały statki. Poza tym łowienie pereł, byli poławiacze pereł. Było też bardzo dużo przemytników z Portugalii,
tej takiej pustyni wyrosło taka metropolia ogromna, najnowocześniejsza, z metrem, z helikopterami lądującymi na budynkach, z przepięknymi, ta palma, która została wybudowana w morzu. Przecież ja pamiętam, jak nawozili takie ogromne, takie bloki cementu, żeby tam to kłaść w tym morzu. I teraz są nam takie piękne rezydencje i hotele. Atlantis i Sabil Seraj, Kempinski. No, kto tam, jakie tam jest jeszcze? Wszystkie największe hotele z całego świata tam są pobudowane. No i Burcz Khalifa, który na moich oczach rósł. I to też było ciekawostka, bo Burcz Khalifa miał się nazywać Burcz Dubai, ale zabrakło pieniążków na wykończenie i Dubaj pożyczył od Abu Dhabi. I jak było odsłonięcie tej właśnie wieży, to wszyscy byli zdziwieni, że to nie jest Burcz Dubai, tylko Burcz Khalifa. No najbardziej to potracili ci wszyscy, którzy te pamiątki porobili, bo musieli to wszystko powyrzucać, bo nie było już jak wygrawerować z Burcz Dubai, Burcz Khalifa, to już było ciężko. Także ja mam jeszcze trochę takich pamiątek właśnie, gdzie jeszcze było Burcz Dubai, a nie Burcz Khalifa. No i co jeszcze było? A mam taką znajomą, która tam już jest bardzo dawno u wsi. I ona ma hodowlę wielbłądów. Ja tam czasami jeździłam do niej. Takie malutkie wielbłądziątka, jak się rodzą, to są takie jak mała chihuahua. Naprawdę, takie są maleńkie. I dopiero te garbki to im dopiero później rosną. No i są też zawody, wyścigi wielbłądów. Kiedyś to były, jeździli jokerzy na nich, ale później zostało to zabronione i teraz jeżdżą takie jakby, no chyba kukły, no nie wiem jak to nazwać. W każdym bądź razie nie jeżdżą, ludzie już nie jeżdżą już. No a teraz w marcu właśnie to jest już od wielu, teraz już nawet nie wiem, które to były. Są największe na świecie wyścigi konne. Z całego świata przyjeżdżają ludzie. To się nazywają właśnie takie Dubai Derby. Tak, konkurują właśnie z tymi wyścigami w Ascot w Anglii. I też całe w ogóle przyjeżdżają wszyscy tacy zapaleni ludzie, którzy jeżdżą na wszystkie wyścigi na całym świecie. I to jest z ogromną pompą, naprawdę. Szampan się leje strumieniami w ogóle. Panie oczywiście w kapeluszach, w pięknych sukniach. Także. No i są też regaty. Też bardzo piękne regaty są. W ogóle teraz chyba 3 lata temu została wybudowana opera w Dubaju. Ogromna, piękna. Przyjeżdżają naprawdę największe opery, koncerty. Ale koncerty były zawsze, tylko to był taki komitet koncertów i też przyjeżdżały koncerty i to było w takim największym hotelu, bo tam jest bardzo piękna sala koncertowa. To jest Royal Mirage.
jest też taki jeden hotel, gdzie są przed tym hotelem są złote wielbłądy. Mam nawet zdjęcia tych wielbłądów. To wam pokażę. Co jeszcze? I też jest ogromna wioska, która się nazywa Global Village. I tam są takie wystawy, ale kiedyś to było tylko przez 3 miesiące, ale zdaje się, że teraz to już jest cały rok ta wystawa. I tam są tacy wystawcy z całego świata przyjeżdżają, ale to są tylko wystawy takich typowo wyrobów ludowych. Także tam naprawdę jest ciekawe są występy, są takich narodowych tańców czy teatrów. Na przykład taki teatr japoński. Czy też takie jak byłam na Sri Lance, to tam są też taki taniec z ogniami, jak biegają przez ogień, biegają na bosaka przez ogień. Ja nie wiem, jak oni to robią. Albo tacy połykacze ognia. Wkłada sobie taką pochodnię. Taki strach trochę niesamowity jest. No i co? Jeszcze wyobraźcie sobie, jest co roku, jest też na pustyni jest stawiany ogromny namiot. Jest ten taki charakterystyczny niemiecki Oktoberfest. Piwo się leje w ogóle. Ale podobno teraz to już alkohol można kupić normalnie w sklepach. Bo jeszcze jak ja tam byłam, ja wróciłam 9 lat temu, to jeszcze można było kupić alkohol, ale tylko trzeba było pokazać paszport, że nie jest się rezydentem Emiratów. Ale teraz właśnie spotkałam się ze znajomą, bo byłam na takim spotkaniu autorskim w Lesznie 3 kwietnia, przepraszam, bo kwiecień jest, a nie maj już wybiegłam. 3 maja i ona mi powiedziała, że w tej chwili już normalnie można kupić alkohol bez, nie wiem czy we wszystkich sklepach, ale w takich specjalnych sklepach alkoholowych, także zmienia się bardzo. Tak, dlatego że Dubaj, bo Abu Dhabi to jest troszeczkę inny, ale Dubaj, ponieważ w Dubaju nie ma dużo ropy, więc Dubaj żyje właściwie przede wszystkim z turystyki, z handlu, no i właśnie ze wszystkiego rodzaju. Jest bardzo dużo zagranicznych przedsiębiorstw. Także to jest do Dubaju. Dlatego, że Abu Dhabi jest troszeczkę inny, jest jeszcze bardziej tradycyjne. No i ma ropę, także nie jest uzależnione od turystyki tak bardzo. Ale też jest bardzo rozbudowany od tego czasu. Przecież ja pamiętam, jak ja przyleciałam w tym 77 roku, to ten budynek lotniska to był taki drewniak. A teraz i w Abu Dhabi w ogóle lotnisko w Dubaju to jest kolosalne, ogromne, piękne, także można się tam pogubić, bo nie wiem ile tych terminali tam jest. Tam w ogóle chodzą chyba 4 lotniska teraz. Jest jakieś takie nowe, które tam w Jebel Ali jest. Także byłam ostatnio w 2019, właśnie w czasie COVID-u i było tak śmiesznie,
narysowane na chodnikach, były narysowane takie kwadraciki, jakie odległości trzeba było zachowywać, żeby nie stać za blisko siebie. Także bardzo i przypuszczam, że nie było wcale tak dużo zachorowań. Oczywiście wszyscy chodzili w maskach i właśnie taki dobry pomysł z tą odległością. Także to też jest jakieś takie bezpieczne. Ja bardzo lubię być na Nowy Rok w Dubaju, dlatego że ten Burcz Khalifa jest rewelacyjnie iluminowany. No mówię wam, że to jak oni robią tę iluminację, to po prostu dech zabiera. Ile tam świateł, tych reflektorów, tego wszystkiego, to jest... Ale to możecie zobaczyć, możecie zobaczyć, jak wyjdziecie na Instagram czy internet, to tam czasami można zobaczyć zdjęcia właśnie z tych iluminacji. Także też można zobaczyć chyba też jak Dubaj kiedyś wyglądał, jakie były lepianki, jakie były, no naprawdę w ogóle nie było chodników, że już wam mówiłam, piasek, taki był piasek. A z Abu Dhabi do Dubaju to była tylko jezdnia dwupasmowa i trzeba było wolno jechać, bo wielbłądy się błąkały, tak jak u nas jelenie, to tam wielbłądy po jezdniach ciekawe. Łahatne dalada Arba Hamza to było 1, 2, 3, 4, 5. Sida albo Jawasz to jest prosto. Jasar to jest na lewo, a zapomniałam jak jest na prawo. A wiecie, ja nie wiem czy wam mówiłam, że ja się bardzo udzielałam charytatywnie. I kiedyś pływałam naokoło Burcz Al Arab. To jest taki śmieszny, taki jakby, on dla mnie tak jak karaluch wygląda. Ale wszyscy mówią, że on jak żagiel wygląda. I tam żeśmy pływali naokoło tego Burcz Al Arab. To jest 10 kilometrów. I ja byłam najstarsza. I taki 3-letni chłopczyk był najmłodszy. Żeśmy dopłynęli naokoło. Mam nawet jeszcze koszulkę z napisem Burcz Al Arab. Mogę wam pokazać jak chcecie. I też jeszcze jechałam, też to było dla takich dzieci niepełnosprawnych. Jechałam na rowerze 10 kilometrów z Al Nas Negerland do Hyatt Regency. Też taki mały chłopczyk i ja. Też mam zdjęcia, nawet w arabskiej gazecie mam. I organizowałam też bale charytatywne. To było organizowane wspólnie z LOT-em. I robiłam aukcje. I dochód był przeznaczony na dom dziecka w Bytowie przez 7 lat. I organizowałam też taki bazar charytatywny i sprowadzałam pamiątki z Polski, z Cebeli i z takich różnych i jak żeśmy zbierali pieniążki, to tam była taka szkoła dla niepełnosprawnych dzieci, ale to już dla dubajskich. Tam najwięcej to było dzieci hinduskich i filipińskich w tej szkole. I też mam takie podziękowania i zawsze mi przysyłali, ile pieniążków żeśmy uzbierali na tych balach. Także mam takie podziękowania. I też organizowałam też wigilię, bo tam była polska szkoła. I organizowałam wigilię, ponieważ miałam znajomych
w tych czekoladkach Lind, to zawsze im załatwiałam takie święte Mikołajki, takie dzieciaki się tak cieszyły, bo dostawały takie Mikołajki. Też mam takie laurki z podziękowań. No to byłoby tyle o Emiratach. Co wam jeszcze mogę opowiedzieć o Emiratach? Jak pojedziecie, to mi opowiecie, jak wam się teraz podoba. Ale jak będziecie, to musicie koniecznie iść do tej starej części, do tego Burcz Dubai. Bastakia to się nazywa i tam zobaczycie właśnie te wieże. Zobaczcie, jaka była klimatyzacja przedtem. I koniecznie, żebyście poszli do tego muzeum, bo tam jest właśnie pokazane od początku właściwie, jak Emiraty się rozwijały, jak powstawały, jak to wszystko się zaczęło. Jeszcze zapomniałam wam o tym powiedzieć. Ja 14 lat pracowałam, prowadziłam taką galerię takiego bardzo, bardzo sympatycznego Emiratczyka. I ponieważ ja lubię robić wszystko bardzo profesjonalnie, więc zaocznie skończyłam historię sztuki w Regent Academy of Fine Arts w Londynie. I zrobiłam 3 lata tej historii sztuki i 2 lata architektury wnętrz. I później, jak już nie mogłam pracować w tej Alhambra, dlatego że tam można pracować dla kogoś tylko do 65 roku życia, a ja już miałam 74. Także im się i tak udało jeszcze mi przedłużyć to pozwolenie na pracę. No i ten mój szef powiedział, ale wiesz co, Teresa, jak ty chcesz jeszcze zostać tutaj, bo wtedy jeszcze trzeba było mieć sponsora, to ja cię będę sponsorował i ty sobie otwórz swoją własną galerię. I z tej wysługi lat, te 14 lat, to z wysługi lat miałam tyle pieniążków, że nie musiałam brać kredytu i otworzyłam sobie swoją własną galerię. I prowadziłam tę galerię przez 10 lat. I robiłam też takie instrukcje, jak oprawiać obrazy. I robiłam tak, że na przykład, to jest moja galeria, kawałek mojej galerii. I wiecie, robiłam tak, że brałam dwa takie same druki. Jeden oprawiałam właściwie, a drugi oprawiałam źle, żeby pokazać różnicę. Dlatego, że wiecie Państwo, oprawa obrazu, to jest tak jak upiór dla człowieka. Jeżeli źle się dobierze kolory, czy źle się zrobi stylizację, to się wygląda beznadziejnie. I tak samo jest z oprawą obrazów. Jak się źle oprawi, to nawet najpiękniejszy obraz będzie wyglądał beznadziejnie. Także naprawdę oprawa obrazów to jest kawałeczek mojej galerii. A jeszcze mam chyba też. A to jest ta galeria, w której pracowałam. Tego mojego szefa. Ja wam jeszcze nie mówiłam, że ja oprócz
między innymi był pan Janusz Gajos. Był świętej pamięci Wojtek Młynarski. Był pan Kobuszewski. Była pani Ewa Kuklińska z panem Stockingerem. Był świętej pamięci pan Jerzy Sztur. No. Była chyba też taka pani, która śpiewa, jak ona się zapomniał, Alicja Węgorzewska. A tutaj muszę wam pokazać lepiankę. Takie były lepianki. Do góry nogami. Takie były lepianki. Nie wyobrażacie sobie, że takie lepianki były w Dubaju. No. A tutaj chyba też jeszcze powinna mieć gdzieś, wiecie, takie wieże. To wam pokażę. To u mnie na wystawie Polki. Takie moje znajome Polki. A tutaj też na wystawie cała świta. To są same takie szejkowie, moi znajomi. No. A tutaj, słuchajcie, tutaj właśnie, jak organizowałam te bale charytatywne, to tutaj aukcję prowadziłam. A tutaj, patrzcie, znalazłam zdjęcie tutaj z panem Wojtkiem Młynarskim. Patrzcie, widzicie? Widać go? Tam. Słuchajcie, a to taki mój znajomy, który znalazł, patrzcie, jaką perłę znalazł. Taką perłę znalazł. A to jest on z tą perłą. A to jest, co było zdjęcie w gazecie było. No. A to stoisko na tym bazarze charytatywnym z tymi pamiątkami z Polski. Słuchajcie, dla lotu na moim samochodzie, widzicie, no, bo ja bardzo lubiłam terenów, ja w ogóle lubiłam różne samochody, ale terenówką to jeździłam z moim Żakiem raz do roku. Gulf News to jest taki dziennik, robił takie rally po pustyni i Żak zawsze ze mną, właśnie tym Mitsubishi Valero jeździł ze mną, zawsze siedział z przodu. To fajne, to też jeszcze z tego bazaru, to się nazywało Tabakalger po arabsku, Tabakalger. A to jest jak opowiadałam właśnie, jak oprawiać, to dla Polonii, dla pań z lubelskiej Polonii. Taki ten. A to jest mój szef, ambasador Polski i ja. To jest w galerii, tam gdzie pracowałam jeszcze. Tutaj jeszcze raz z panem ambasadorem i z kawałeczkiem flagi. A to, słuchajcie, to ciekawa historia, wiecie. To jest pan Andrzej Tarnowski. On napisał książkę Ostatni Mazur, ale ponieważ ta książka była napisana po angielsku, nazywała się po angielsku The Last Mazurka i miała promocję w Dubaju, w takiej bardzo, bardzo dużej księgarni. No i ja
właśnie byłam zaproszona jako gość. Tutaj jeszcze raz lepianka, a tutaj te złote wielbłądy. No i co jeszcze? No to chyba już wam wszystko powiedziałam, co na dzisiaj. Słuchajcie, to były, widzicie tam z daleka te lepianki. A tam na samym przodzie, to zanim były te lepianki, to jeszcze były z bambusa takie te, no. A tutaj my jesteśmy z Jacques'em w Hatcher Mountains, właśnie na tym rajdzie. A to basen przy willi, którą wynajmowałam. Fajnie, bo ciepła woda. A to kawałek moich ram. A to też, nie wiem, czy to już wam pokazywałam. Dobra, to co? Będzie na dzisiaj, jak mówiłam, lajkować, subskrybować. Pa. Do zobaczenia. Może jutro. Bardzo wiele osób mnie pyta, jak to było możliwe, że ja wyjechałam w 1968 roku za ocean. Bo oczywiście wszyscy sobie mogli jeździć do tak zwanych krajów demokracji ludowej, prawda? No ja miałam takie szczęście, że ja pracowałam dla linii lotniczych wschodnio-niemieckich Interflugreisebüro. To się nazywało przedstawicielstwo na Kruczej, ale nie byłam stewardessą, tylko pracowałam jako taka, to się wtedy nazywało, taka jakby recepcjonistka, informatka. Wiecie, jak ludzie przychodzili do biura i pytali, ile kosztuje podróż, jakie są papiery potrzebne i tak dalej. I miałam służbowy paszport. I przyjeżdżali do nas na negocjacje z Bejrutu, bo chcieli otworzyć linię lotniczą Bejrut, Algier, Berlin, Warszawa. A ponieważ ja nie mówiłam po francusku, teraz już zaniedbałam, no bo przez 50 lat mówiłam tylko po angielsku. Także mój francuski troszeczkę tak się, ale jeszcze daje radę. No i dlatego mogłam wyjechać. Ale było tak śmiesznie, bo jak poszłam po paszport, to ten pan urzędnik mnie zapytał, dokąd jadę. A ja miałam taki cały plik dokumentów. Musiałam mieć, bo wtedy nie było jeszcze libańskiego przedstawicielstwa w Polsce. Musiałam w ogóle po wizę, musiałam jechać do Wiednia. I on mnie zapytał, ja mówię, do Bejrutu. On tak spojrzał na mnie, mówi, do Bejrutu. A gdzie jest Bejrut? Ja mówię, no w Libanie. A, w Londynie, okej. No, także to było tak, bo naprawdę ja wiem, że jestem przekonana, że gdybym nie miała tego służbowego paszportu, to prawdopodobnie bym, no ale wyjeżdżali właśnie, prawda, służbowo można było wyjeżdżać. Z tym, że musiałam mieć gwarancję, prawda, że tam w tym Bejrucie będę miał utrzymanie i tak dalej, bo wtedy, to Państwo na pewno nie wiecie o tym, ale w tamtych czasach to można było zabierać ze sobą tylko $100.
nie tak jak teraz. Nie wiem, ile można teraz wywozić pieniążku, ale wtedy było tylko $100. To w ogóle, no niby w 68 to $100 to było więcej niż teraz. No ale w porównaniu z cenami w Warszawie, a w Bejrucie, no to jednak nie było zbyt dużo. Także całe szczęście, że ja tam miałam zakwaterowanie opłacone, a jedzonko to tanie było. Ale ja nie bardzo jakoś arabskie jedzenie, ja lubię tylko hummus i ten arabski chleb. Ja najbardziej lubię polskie jedzenie. No więc teraz już jak mieliście wątpliwości z tym moim wyjazdem, no to teraz już wiecie. I tak jak mówię, piszcie, subskrybujcie. A jakie jest polskie słowo subskrybujcie? No właśnie, zajrzę do słownika, to następnym razem wam powiem. I lajkujcie.